Dzień dobry. Dzisiaj trochę o historii tego konkretnego egzemplarza. Jedziemy. Wyobraź sobie, że jest rok 1975. Masz 38 lat. W Polsce na drogach głównie widuje się wysłużone Syreny czy Warszawy. Gdzieniegdzie można spotkać Fiata 125P, którego przeciętny Polak nie jest w stanie kupić jako nowy samochód. Ewentualnie wysłużony, zdezelowany na giełdzie za ciężkie pieniądze, znacznie większe niż te nowe. Od 3 lat produkowany jest Fiat 126P, ale z nim jest podobnie. Nowy, praktycznie nie do kupienia, ewentualnie w Peweksie za dolary bądź talony. Przeciętny Polak nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Poloneza, z którym pewnie będzie to samo, dopiero zaczną produkować za 3 lata. Widzisz, jak jest ciężko zdobyć samochód? Dramat. Teraz wyobraź sobie, że mieszkasz w zachodnich Niemczech. Jesteś Niemcem. Wiem, mało popularne, ale jesteś. Dla dobra tej opowieści musisz sobie to wyobrazić. I taki Niemiec pewnego słonecznego dnia 1975 roku idzie do jednego z salonów Mercedes-Benz. Idzie po to, żeby kupić nowy samochód. Będzie mógł skompletować jego wyposażenie. W Polsce kupowało się to, co było. Tutaj, w Niemczech zachodnich, możesz sobie wybrać to, co chcesz. I tak oto Niemiec, który postanowił kupić ten egzemplarz, wybrał sobie model 230.4, czyli 2,3 litrową benzynę 4-cylindrową rzędową. Do tego dobrał automatyczną skrzynię biegów. Jako że nie lubiał się męczyć przy prowadzeniu samochodu, postanowił również zainwestować we wspomaganie kierownicy. Coś, czego w polskich samochodach na tamte i późniejsze czasy próżno było szukać. Do tego zamówił również szyberdach, na szczęście bez owiewki, która moim zdaniem psuje cały kształt, bryłę samochodu. Z wyposażenia w tym samochodzie jest też radio, fabryczne radio z jednym głośnikiem z przodu oraz 2 z tyłu. Dodatkowo samochód posiada też skórzaną tapicerkę oraz grzaną tylną szybę. Jak na dzisiejsze czasy, na dzisiejsze samochody, wydaje się, że jest to zupełnie standardowe wyposażenie. No może poza szyberdachem i skórą, która do dzisiaj nie jest zbyt często w przeciętnych samochodach montowana. Tutaj mamy do czynienia z samochodem, którego następcy będą już E-klasą. Czyli nie jest to przeciętny samochód. Jest to coś więcej. Pierwszy właściciel tego samochodu używał go niecałe 10 miesięcy. Dlaczego go wymienił? Ciężko powiedzieć. Kolejny, 5 lat starszy, miał go już znacznie dłużej. Za jego czasów niewiele wiemy, co się działo z samochodem. Na pewno został koszmarnie wymalowany, ale o tym kiedy indziej. Został dołożony również z tyłu jeden pas. Dlaczego tylko jeden? Nie wiem. Oraz przeszedł w 1997 roku ostatnie swoje badanie sprawności technicznej TIF w Niemczech, żeby dokładnie 11 listopada 1999 roku zostać tymczasowo wyrejestrowanym. I tutaj kładę nacisk na słowo
tymczasowe. W następnym odcinku dowiesz się, w jaki sposób negatywnie wpłynęło to na dalsze losy samochodu. Po wyrejestrowaniu samochód przestał w garażu aż do 2021 roku, kiedy został odkupiony od drugiego właściciela i sprowadzony do Polski. Kiedy był już w Polsce, stał w komisie zupełnie przypadkiem, przejeżdżając zobaczyłem go. Początkowo nie wzbudził we mnie jakiegoś entuzjazmu, dlatego że nie spełniał podstawowych założeń, podstawowego wyposażenia, które sobie ustawiłem, że samochód klasyczny, którego chcę kupić, musi mieć. Były to takie rzeczy jak automatyczna skrzynia biegów, szyberdach, elektryczne szyby oraz wersja coupé. W przypadku tego samochodu tylko 2 pierwsze punkty są spełnione. Ale mijał czas, ja jeździłem koło tego samochodu i w pewnym momencie uznałem, że ten samochód się tak niszczy, stojąc w tym komisie na deszczu, mrozie, chłodzie, że chyba go kupię. Przespałem się jeszcze kilka dni z tą decyzją i tak, ostatecznie go kupiłem. To, w jaki sposób doprowadziłem do zarejestrowania tego samochodu, dowiecie się w następnym odcinku. A tutaj chciałbym omówić bardziej stricte już historię samochodu, aniżeli jego rejestracji. Jak już wiecie, plan na ten samochód był taki, że wszystko zrobię sam, doprowadzę go do stanu używalności. I na początku rzeczywiście tak było. Samochód miał przede wszystkim problem z jednym zaciskiem, który był zapieczony. Więc, żeby go w ogóle uruchomić, postanowiłem, że go zdejmę. Trochę mi to zajęło, ale udało się. Zacisk został zdjęty i wtedy postanowiłem, że po podwórku przejadę się nim. I o ile wcześniej silnik bez problemu odpalał, oczywiście w tym momencie przestał. Początkowo był problem z akumulatorem, który, wiadomo, udało się rozwiązać w dość prosty sposób, naładując go, ale silnik nie chciał odpalić. W związku z tym rozebrałem gaźnik, wlałem tam paliwa, kilka razy silnik pokręcił, 2-3 sekundy mu to wystarczyło, zadziałało. I w zasadzie na tym się skończyło. Wtedy uznałem, że pewnie jest problem ze świecami albo innymi elementami odpowiedzialnymi za pracę silnika. Jedyne, co udało mi się zrobić, to wymienić świecę w nim, po czym uznałem, że niestety, ale czas goni i trzeba oddać samochód do mechanika. Wtedy mechanik wymienił te kable zapłonowe, kopułkę razem z palcem, przeczyścił gaźnik, ale go nie regenerował, wymienił ten filtr powietrza, który tutaj jest i w zasadzie jeśli chodzi o silnik, to było wszystko. Dodatkowo wiadomo, zostały zregenerowane zaciski hamulcowe, wymienione przewody oraz płyn, klocki, tarcze. Takie eksploatacyjne rzeczy. I samochód został doprowadzony do jazdy. W międzyczasie załatwiłem sprawę z rejestracją. Samochód wtedy przeszedł też przegląd rejestracyjny i mogłem nim trochę pojeździć. Pojeździłem nim tak około 100 km, jak to się mówi ładnie, dookoła komina, po czym uznałem, że jest gotowy na pierwszą trasę. Pierwsza trasa to było 100 km. Mimo tego, że gaźnik był przed regeneracją, nie był ustawiony, szarpało nim momentami, to dość fajnie sobie poradził na tej trasie, łącznie z tym, że udało mi się wyprzedzić tira na obwodnicy Bochni, jadąc pod górę. Mając samochód w Krakowie, udało się znaleźć speca od gaśników. Zawiozłem samochód, spec rozebrał go, zregenerował, wymienił wszystkie części eksploatacyjne w środku i zaczął ustawiać. I tutaj się pojawił problem, ponieważ z baku nie dostawała się benzyna, tylko jakaś taka dziwna maź.
Po dokładnym sprawdzeniu baku okazało się, że jest on dość mocno zardzewiały w środku i wymaga wymiany. Jako że czasu nie miałem dużo, to musiałem zadowolić się bakiem, który był w lepszym stanie, ale nie jakimś super fantastycznym, po samochodzie z napędem, z silnikiem diesla. Oraz niestety zostały stare przewody paliwowe. Jedyne co, to dołożył mechanik jeszcze dodatkowy filtr paliwa przed gaźnikiem, który, jak pewnie wiecie po obejrzeniu z filmu z trasy Kraków-Gdańsk, dość szybko mimo wszystko się zapycha i wymaga wymiany. Niestety ze względu na dość ograniczony czas gaźnik nie został do końca naprawiony. Ma jedną przypadłość, nie włącza się mu automatyczne ssanie, przez co musi chwilę początkowo pochodzić zimny silnik, żeby się rozgrzeć i osiągnąć tą kulturę pracy, którą ma. Specjalista od gaśnika przejechał się samochodem i coś mu nie pasowało, po czym okazało się, że w skrzyni biegów niestety, ale jest sucho, oleju nie było. Co ciekawe, skrzynia chodzi dalej idealnie, wystarczyło nalać ten olej i na szczęście nie wycieka. Po przyjechaniu do Gdańska samochód w zasadzie stanął tutaj i od tego czasu stoi. Miałem jedną próbę wyjechania tym samochodem na zewnątrz. Niestety, ale tego typu garaż nie nadaje się do tego, żeby ten samochód tutaj trzymać. Dlaczego? Dlatego, że problem z gaźnikiem plus brak katalizatora, fabrycznie w tych samochodach jeszcze takich urządzeń nie montowano, powoduje, że po kilkunastu sekundach od odpalenia włączają się czujniki tlenku węgla. Mam nadzieję, że uda się naprawić gaźnik w zupełności i sytuacja się poprawi i będzie można eksploatować samochód na co dzień, tak jak zakładał to kanał. Znacie już historię samochodu. Teraz pewnie naturalne pytanie jest, co dalej z nim. To, co na pewno chciałbym zrobić w tym samochodzie, to sprawdzić silnik. On tak naprawdę był tylko ogólnie przejrzany, sprawdzone było ciśnienie na cylindrach i w zasadzie tyle. Kultura plasy jest dość wysoka, ładnie sobie chodzi, ale myślę, że i tak mimo wszystko po tylu latach należy się mu jakiś przynajmniej mini remont. Wnętrze też wymaga sporo pracy i tutaj na pewno będę działał w tym kierunku. Co do blachy, no tutaj akurat są dwie wersje. Jedna zakłada totalny remont, druga nie. Druga zakłada, że samochód będzie w stanie oryginalnym, takim jakim go kupiłem. A jak to się potoczy dalej, ja nie wiem i mam nadzieję, że razem się dowiemy. Dzięki za uwagę, fajnie, że dotrwałeś tutaj do końca. Zasubskrybuj, jeśli jeszcze nie zrobiłeś tego. Cześć. Na koniec pomyślałem jeszcze, że chciałbyś wiedzieć, o co chodzi z tym filtrem paliwa, o którym już kilka razy wspominałem. Otóż już wyjaśniam zagadnienie. Otóż z filtrem jest taka sytuacja, że on tutaj przed gaźnikiem, na węgrzykach z dopływem paliwa jest zamontowany. Jak widać, jest w miarę czysty, bo był wymieniony kilkadziesiąt kilometrów temu. Tak wygląda nowy filtr. Jest to dość prosta sprawa. Mamy tutaj narysowaną strzałeczkę z kierunkiem przepływu paliwa. Wystarczy odpiąć jeden, drugi zacisk, wpiąć wężyk i tyle. Także jak wiecie, robiłem to też na drodze i nie było to jakieś trudne do zrobienia. Oczywiście, żeby było łatwiej, nie przećwiczyłem tego w domu. Pierwszy raz robiłem to na trasie. Także to tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Jeszcze raz proszę o lajki i subskrypcję. Cześć.